To jest jeden z najlepiej sprzedających się karabinków pneumatycznych w 2026 roku. Dlaczego? Sprawdzimy. Ten zestaw Snow Peak AP900 z lunetą T-Eagle serii ZS. Zapraszam do oglądania. Siemano strzelcy, tu Kons HFT1. Dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją nowego karabinka, w zasadzie z 2025, który jest obecnie hitem sprzedażowym w Europie, czyli Mercury Snow Peak AP900. Moja wersja to jest wersja TB, ponieważ standardowa wersja AP900 ma kartusz o pojemności tam 113 cm, a ja mam wersję TB, czyli z butlą o pojemności 350 cm3. Co jest fajnego w tym karabinku, to jest to, że w wersji AP900 otrzymujecie tłumik. Macie tutaj karbonową nakładkę na lufę, która ma 31 cm. Fajne, bo jest prosty do przenoszenia. Ma składaną kolbę, tak jak tutaj widzicie. Do tego ma magazynek na 12 śrucin. To jest wersja 4,5 mm, czyli dwa magazynki dostajecie w komplecie, każdy na 12 śrucin. Do tego macie butlę o pojemności, tak jak wspominałem, 350 cm, ale można oddać bardzo dużo strzałów. Zobaczymy, ile to będzie. Oczywiście dźwignia fajna, typu level, zabezpieczenie przed przypadkowym oddaniem strzału, szyny, krótki M-lock, w zasadzie nie wiem, czy ktoś go będzie używał, ale jest. Do tego macie szynę Picatinny u góry, u dołu, jak już sobie zamontowałem bipod do tego sprzętu, oraz z boku też macie z każdej strony kawałeczek szyny 22 mm. Można sobie zamontować dowolne akcesoria. Skąd się zatem bierze popularność tego oto Snow Peaka? Bierze się przede wszystkim z ceny. Wersję z kartuszem, czyli tą wersję o mniejszej pojemności, można już kupić za 1300 zł. Ta jest troszkę droższa przez to, że jest butla. Wersja AP900, ta podstawowa, to jest bodajże 2 kg wagi, więc jest dosyć lekki. I najważniejsza cecha tego produktu, posiada wbudowany regulator. Czyli w całym przedziale, w którym strzelamy, prędkość zawsze jest taka sama. Sprawdzimy to sobie dzisiaj na tarczy. 25 metrów i 40 metrów kawałeczek dalej. Zobaczymy, jak się spisuje. Mam ze sobą tradycyjnie już wśród Quiz, JSB, H&M jeszcze jeden egzakt. Sprawdzimy sobie, jak to lata, sprawdzimy sobie, ile można oddać strzałów, jak się spisuje regulator. Taki zestaw kupiłem sobie w sklepie Militarni. Sam karabinek kosztuje 1900 zł, tak jak wspominałem, bo to jest wersją butlą kevlarową. Wersja TB, żeby było śmieszniej, to nazywają to, że z butlą CFB. Nie wiem, czemu nazwali go TB, jak można było go nazwać od razu CFB. No ale do tego wziąłem sobie ogromną lunetę. Luneta T-Eagle seria ZS z powiększeniem do 24, okular 50. Myślę, że jest to nawet za dużo jak na ten karabinek, ale chciałem sobie stworzyć takiego potworka. Co jest fajne, to co wspominałem, jak go złożycie, w moim przypadku jeszcze odkręcicie sobie tłumik, który jest w komplecie i mieści mi się do plecaka. Jeśli chodzi o ten tutaj dedykowany tłumik, no to nie oczekujcie od niego zbyt wiele. Szału nie ma. Tak samo ten karabinek nie posiada żadnej regulacji. Jest to turbo minus tego karabinka. Nie można ani ustawić sobie regulacji zbijaka, ani nie można ustawić sobie regulatora. Jedyne co można, ustawić sobie czułość, tutaj znaczy dwie drogi spustu, pracy spustu, natomiast no też nie oszukujmy się, wiele tutaj nie zdziałacie. Przynajmniej ja próbowałem pod siebie ustawić, no niestety nie da się. A w momencie, kiedy go dostałem, no to miał tak ustawiony, że prawie trzeba się było zaprzeć, żeby oddać strzał. No dobra, są wersje fakowe, można zrobić z tego faka w bardzo prosty sposób, natomiast z wersji 4,5 mm osiągniecie 20 J, więc moim zdaniem nie ma to absolutnie żadnego sensu. Dobra, chyba wszystko. Idziemy sobie postrzelać do tarczy.
Trochę niestety wieje, ale no, taki dzień jaki dzień. Zanim jednak zaczniemy strzelać, partnerem dzisiejszego odcinka jest firma All Powers, która produkuje taki oto sprytny powerbank. All Powers Volix P300 to jest dokładnie urządzenie, jakiego szukałem. Jest to kompaktowa stacja zasilania, która waży zaledwie 3 kg i zawsze mogę ją mieć ze sobą. Dzięki wbudowanemu gniazdu zasilania 230V oraz dwóm portom USB i USB-C o mocy 100W, wszędzie gdzie jestem mam wystarczający zapas energii. Idealnie sprawdza się do ładowania małych urządzeń typu chrono, baterie do latarki, kamery do nagrywania, laptop, telefon oraz do zasilania lodówki kompresorowej. All Powers Volix P300 możecie kupić również w komplecie ze 100W panelem solarnym. Jadąc pod namiot lub kemping, praktycznie non-stop będziecie mieli wystarczająco energii do zasilania lodówki. Dodatkowo małe rozmiary pozwalają mi używać stacji zasilania, gdy jestem na zawodach. Auto po kilku minutach rozłącza gniazdo 12V, dlatego dzięki tej stacji mogę mieć wciąż chłodne naboje, gdy zejdę z toru. Na koniec wrzucam Wam zdjęcie z większym bratem All Powers, który jest dwukrotnie mocniejszy, ale zwróćcie uwagę, jak bardzo zmieniają się wymiary i waga na korzyść kompaktowego Volix P300. Zanim jednak zaczniemy dzisiaj strzelać, zrobimy sobie taką małą zabawę. Mam tutaj tablet ze sobą i chciałbym sobie zrobić podgląd na 40 metrze. Ci z Was, którzy strzelają strzelectwo terenowe Hunter Field Target, wiedzą, że lunety są tak nastawione na 25 metrów, 27 metrów, że na takim dystansie 40 metrów robi się tak zwane mleko, czyli jest nieostrość. No i niestety nie widać czasami, gdzie ten śrut leci, więc dzisiaj postanowiłem pokazać Wam trik na to, jak ja sobie robię podgląd na żywo. Czyli pierwsze, co potrzebujemy, tablet. Może być to również telefon zwykły, który macie ze sobą, nie musi być to tablet, ja wolę mieć większy ekran. Natomiast co jest jeszcze ważne, potrzebujemy jakieś źródło zasilania i ja tu dzisiaj ze sobą mam urządzenie All Powers, taki większy powerbank o mocy 300W i pojemności 256 Wh. W zupełności wystarczy. Dlaczego? Dlatego, że na 40 metrze umieszczę sobie, nie wiem czy ją widzicie, tutaj mam kamerę. Kamerę podłączę sobie do przenośnego małego routera, może to być D-Link, może to być TP-Link i spróbujemy to połączyć w całość. Gdybyście chcieli zrobić to samo co ja, możecie użyć tańszego sposobu, może nie tańszego, ale prostszego sposobu, czyli jak macie taką stację zasilania, to możecie sobie kupić najtańszą IP kamerę. Do tej IP kamery wystarczy Wam, jeśli kupicie taką najtańszą, no to one są zasilane właśnie prądem i mają opcję Wi-Fi, więc Wi-Fi podłączacie sobie bezpośrednio do routera mobilnego z kartą SIM w środku i na komórce po prostu przez GSM czy tam LTE łączycie się bezpośrednio z kamerą. Także to jest też jakiś drugi sposób. Jakbyście chcieli to zobaczyć, no to piszcie mi w komentarzu, zrobię na ten temat odcinek. Dobra, czyli biorę tego All Powersa, biorę kamerę, idę sobie na ten 40 metr i wszystko sobie pospinamy w całość. Do następnego. Dobra, jesteśmy pod tarczą. Tutaj mamy kamerę. Kamera będzie sobie patrzeć na tarczę. Zrobimy lekkiego zooma. I tu mamy zestaw All Powers. Mam tu tego powerbanka. No i mam do tego panel solarny o mocy 100W. Ja tego całego zestawu używam na kempingu, żeby podłączyć sobie lodówkę turystyczną, ewentualnie na jakimś biwaku czy nad jeziorem. I tu jeszcze z prawej strony widzicie router, który zaraz uruchomię. A przy okazji to ten panel, bo mi trochę szkoda by było tego All Powersa, będzie robił za naturalną tarczę. Dobra, spinamy to w całość. Dobra, mamy stanowisko. Teraz sobie zróbmy podgląd. Musimy sobie nakręcić dostawkę na tableta. To się wszystko odbija. Niestety przez słońce, które się odbijało, niewiele było widać, dlatego wrzucam Wam zrzut ekranu. Teraz mam podgląd na tarczę, mogę zwiększyć lub zmniejszyć powiększenie oraz nagrać interesujący mnie fragment. Dobra, zaczynamy naszą zabawę. Tutaj będziemy sobie ogarniać prędkość. Magazynek 12 śrucin, fajny, bardzo prosty.
Wkładacie i przesuwacie jedno. Żadnej filozofii. Bardzo fajna sprawa. Trochę za wysoko. Dajcie znać w komentarzu, jak podoba Wam się taka siatka celownicza, jak w tej serii T-Eagle ZS. Jestem ciekaw, czy taka siatka przypominająca migawkę aparatu będzie Wam się podobać. Dobra, mamy drugi magazynek. Prędkości fajnie trzyma w okolicach 240-238. Dosłownie 1 metr na sekundę jest spreadu, czyli różnicy. Bardzo fajnie. No i teraz co? Weźmy sobie ważonego kłysa, bo ten to mam wrażenie, on jest nieważony i mam wrażenie, że trochę lata gdzie chce. Weźmiemy sobie wkładkę jednostrzałową i spróbujemy zrobić skupienie na kłysie. Potem użyjemy Exacta, Barakudy i na końcu Wam jeszcze coś pokażę. Dobra, lecimy dalej. Dobra, weźmy sobie teraz Barakudę HNA 0,55 grama. Dajmy sobie 5 strzałów.
Zobaczmy jeszcze wyniki. Już takie ostatnie na 40 metrów. To jest quiz, to jest HN Barracuda, a to jest Exact. I to wszystko ma 35 mm. Także ten Exact, no, jakieś tam skupienie robi. Ogólnie czas to jakoś podsumować. Wydaje mi się, że karabinek ma potencjał. W sumie jest fajny, natomiast spust w tym karabinku, mimo że go próbowałem regulować, absolutny dramat, nie polecam. Myślę, że w tych pieniądzach nie kupiłbym drugi raz. Jeszcze raz bateria mi padła. Więc powracając do tematu, no wiem, że są opcje, są strzelcy, którzy wymieniają tą sprężynę, która tam jest, bo ona jest zbyt twarda. No po prostu ustawić spust, żeby był delikatny. No niestety mnie się nie udało. Dajcie znać w komentarzu, czy wy macie na to jakiś patent. W sumie lufa ma potencjał, ale czy wybrałbym tą wersję? No nie, za 1900 zł to już wolałbym Effecto z poprzedniego odcinka. Ewentualnie moja Lyra strzela lepiej. Jeśli już bardzo chcielibyście taką wersję, no to wybrałbym tą z małym kartuszem. Aha, i z tego bardzo duża ilość strzałów. 150, 138 to co policzyło chrono, ale do tego jeszcze doszło parę strzałów, które były poza chrono, więc w sumie tak koło 150 strzałów z pełnego zbiornika od 250 bar w dół. No to co? Tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Trochę było tutaj problemów na torze. Trochę wieje wiatr. 29 stopni słońce, już w zasadzie zachodzące. Także ja jestem cały upocony. Subskrybujcie ten kanał po jeszcze lepsze wiatrówki, jeszcze więcej testów. Tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Cześć.